Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nie jest 5 Zul Hidża 1445 roku po Hidżri albo duodecimo Juni anno Domini bismillesimo vigesimo quarto. Proszę Państwa, zaczynamy od razu. Najpierw od komentarza politycznego dotyczącego poprzednich odcinków, akurat tego, co się działo. Nie poświęcam temu osobno czasu, bo trochę nie ma sensu, bo to jest jakiś proces, który się po prostu odbywa i myśmy stracili czas na coś, o czym już opowiadałem. Natomiast warto się będzie do tego odnieść. Po pierwsze tak, jeżeli chodzi o ciekawostka, jeżeli chodzi o Francję, ja wspominałem o tym i na Twitterze i ostatnio mówiliśmy właśnie o tym, że przełomowym, jednak przełomowej decyzji Macrona o rozwiązaniu parlamentu. Jak Państwo wiecie, to jest taka typowa zagrywka, w politologii bardzo dobrze znana, bo takie rzeczy się często robi w momencie, kiedy się ma i jeszcze przewagę, to się rozwiązuje parlament po to, żeby tę przewagę jeszcze utrzymać i jak gdyby dowieść swoje zasób, prawda, swój stan posiadania do kolejnych wyborów, więc to jest jeden ze sposobów. Drugi, tak jak w Wielkiej Brytanii często mamy przewagę, więc jeszcze raz właśnie rozpisujemy wybory po to, żeby tą przewagę jeszcze zwiększyć i zapewnić sobie bardzo długą i stabilną większość. Tutaj Macron zrobił to wszyscy komentatorzy byli pewni tego. Zrobił to po to, żeby, po pierwsze, wiedząc o tym, że jeszcze kilka miesięcy rządów, które są tak bardzo oderwane od Vox Populi, prawda, od preferencji społecznych i ta skrajna prawica Le Pen rzeczywiście zwiększy jeszcze bardziej swój stan posiadania, kanibalizując prawdopodobnie centroprawicowe inne partie, a w związku z tym, po pierwsze, Le Pen będzie miała utorowaną drogę do prezydentury, taką niekwestionowaną, a po drugie w kolejnych wyborach parlamentarnych to może być nie zwycięstwo, tak jak się teraz sądzi, być może kilkuprocentowe czy kilkunasto nawet procentowe nad partią Macrona, ale może to być jeszcze większe. Więc taki był mniej więcej sprytny ruch, tyle tylko, że ten sprytny ruch nie wyszedł. I właśnie to jest to, o czym ja dzisiaj nie będę jeszcze mówił, bo ten proces trwa, jak on już się wyklaruje, czy tak się na pewno stanie, to będzie to bardzo ciekawa wolta tam, ponieważ Macronowi się to o tyle nie udało, bo goliści, którzy do tej pory we Francji blokowali, prawda, marginalizowali ruch narodowy, uważali ich za pariasów i generalnie za nietykalnych, więc odrzucali wszelką możliwość porozumienia ze skrajną prawicą, nagle wpadli na pomysł, że nie, że właśnie wręcz przeciwnie, chcą zawrzeć koalicję i to jeszcze przed wyborami i co więcej zbudować szerszą koalicję centroprawicową, zresztą ratując się tak naprawdę, bo to jest różnica w tej chwili, poparcie jest 30 kilka do 10, ale w każdym razie, żeby stworzyć taką od prawicy do skrajnej prawicy koalicję, która odsunie, prawda, centrystów i lewicę od władzy. To jest bardzo sprytny ruch, tyle tylko, że tam się kotłuje, że tak powiem, bo to nie wszyscy goliści, nie cała partia, część partii to kontestuje, kierownictwo jest za, chociaż też nie wiadomo czy całe. Krótko mówiąc, to jest pewien proces, ale to jest istotne zamieszanie, bo to nam też będzie kształtowało scenę polityczną, a i siłę Macrona, który jednak jest cały czas, tak jak przypominam, spiritus movens działań międzynarodowych Europy i tej próby emancypacji Europy wobec jakiejś tam perspektywy powrotu Trumpa do władzy w Stanach Zjednoczonych. Więc tylko z tego punktu widzenia zajmujemy się Francją i jej wewnętrzną polityką, zresztą tak samo jak ze Stanami Zjednoczonymi. Nie możemy udawać, że polityka wewnętrzna Stanów Zjednoczonych nie ma wpływu na zagraniczną, a zagraniczna nie ma wpływu chociażby na nas, czy generalnie na globalne stosunki międzynarodowe. Więc dlatego się tą Francją trochę pozajmujemy, jeżeli ta sytuacja się jakoś wyjaśni, potem ją sobie zostawimy, bo po co się zajmować wewnętrznymi sprawami francuskimi, ale też rzeczywiście ta wolta jest w tej chwili ciekawa. Jeżeli ta wolta znowu prawicy wyjdzie, to Macron będzie miał jeszcze większy problem, bo będzie miał wtedy nie rozdrobnioną, nie zmarginalizowaną, nie podzieloną prawicę, tylko zjednoczoną prawicę przeciwko sobie, a ze względu na specyficzny system wyborczy, to się może, ja nie widziałem jeszcze żadnych nowych sondaży, bo nowych sondaży jeszcze po tej wolcie nie zrobiono, ale to się może przełożyć na zupełnie inny wynik niż się Macron spodziewał tych wyborów, które za chwilę będą, więc tam się będzie działo ciekawie, w każdym razie na scenie politycznej Francji, dlatego o tym wspominam. To jest jak gdyby jedna sprawa francuska, ale druga, o której ostatnio opowiadałem, to jest sprawa miraży.
I generalnie tego rzucenia właśnie przez Macrona, że ponieważ on miał coś ważnego ogłosić w czasie rocznicy D-Day, no i właśnie ogłosił, że Francja odda swoje Mirage. Mirage kreska 5, już wiem o tym, że jest kreska 5, a wersje D i C są bez kreski, więc to jest coś, co w zasadzie przesądza o ich użyteczności, ta kreska. Natomiast to, co jest najciekawsze i to właśnie chciałem Państwu powiedzieć, żebyśmy nie czuli się tutaj jakoś szczególnie, nie wiem, pokarani przez los, że mamy takich, a nie innych w Bulandzie rządzących, że my się właśnie bardzo często obruszamy na to, że najpierw prezydent coś powie w Rwandzie na przykład, a potem mamy tego konsekwencje, które jeszcze nas za 100 lat będą ścigały. Natomiast to nie tylko u nas, znaczy, żeby nie, właśnie dlatego chciałem powiedzieć. Otóż to jest tak po raz kolejny zresztą. Ja sobie zrobiłem bardzo dokładną prasówkę prasy francuskiej w związku z tym. Po tym, kiedy Macron opowiedział o tych mirażach, też byłem ciekaw, co tak naprawdę, znaczy jak to będzie wyglądało. Zgłaszałem Państwu wtedy, że są różne wątpliwości, skąd to, gdzie to. No i sobie poczytałem właśnie fachowców. Ci fachowcy po raz kolejny zresztą, suchej nitki nie zostawiają na Macronie. Czyli Macron najpierw czymś walnął, aż się tam chmura podniosła nad tym Élysée, a potem cała masa fachowców apologeci Macrona próbują tłumaczyć, co prezydent miał na myśli, że może nie miraże, tylko czołgi, nie czołgi, tylko transportery, nie kołowe, tylko piesze, a w ogóle 4,5 tysiąca żołnierzy do przeszkolenia. Tak? To jest najważniejsze, a resztę pomińmy. Tak? To jest jak gdyby pierwsza linia tłumaczenia. Natomiast tacy fachowcy, którzy i byli wojskowi, różni analitycy wojskowi piszą, po pierwsze piszą tak. Francja ma 26 sztuk tego czegoś, których jeszcze nie wszystko lata. To, co lata, ledwie starcza do ochrony nieba, wypełniania misji różnych natowskich, nienatowskich. W związku z tym jedyny sposób to jest przekazanie tych wszystkich 26. To, czy sojusznicy, w ogóle wyprodukowano tam z tych miraży 100 kilkanaście, w związku z tym to jest, też nie ma specjalnie z czego szeroko rozdawać, z czego część, ta, która znajduje się za granicą, to są w ogóle absolutne spekulacje, bo tutaj nie ma żadnych sygnałów, żeby tam te państwa chciały oddawać, a w każdym razie, żeby chciały oddawać prędko. Ale tam jeszcze zaczęto to analizować bardziej. Ja mówię, tylko przywołuję Państwu takie podstawowe, najbardziej rzucające się w oczy absurdy. Tam powiedziano, że po pierwsze ten samolot on nie spełnia wymagań tych, które stawia Ukraina, bo to chodziło o zestrzeliwanie rosyjskich samolotów, które operują 50 km w głąb linii jak gdyby rosyjskich, czego znowu te miraże podobno nie potrafią, mają za mały zasięg, więc do czego mogłyby służyć? Do zestrzeliwania dronów, ale to taka droga zabawka do zestrzeliwania dronów. Co więcej, wskazano, że koszty i komplikacje tej obsługi, logistyki, można to robić na dwa sposoby. Albo to jest nie do udźwignięcia w ogóle dla Ukrainy, bo to jest dla niewiadomej liczby, prawdopodobnie 5, 10, może 15 samolotów, robienie odrębnej jakiejś gigantycznej logistyki. Ja powtarzam za tymi specjalistami, to jeżeli ktoś jest lepszy, niechaj oczywiście to koryguje. Natomiast co więcej, tam wskazano, że to może się odbyć co najwyżej w tej chwili kosztem tego programu F-16, gdzie w tej chwili zadeklarowanych F-16 dla Ukrainy jest 60 albo nawet już 70 sztuk. Gdzie zresztą wiele krajów się dokłada, w związku z tym ta logistyka jest prostsza, Ukraińcy są już do tego przygotowani, co więcej zresztą zaraz o tym jeszcze powiem, więc jakby skanibalizowanie tego programu F-16 mija się z celem, bo F-16 ma lepsze osiągi, jest właśnie, dokładnie spełnia te kryteria, które Ukraińcy postawili przed te takie jakieś do tych podstawowych zadań bojowych, do których chcą te samoloty wykorzystywać, natomiast Mirage absolutnie tego nie spełnia. No i tak dalej. Właśnie powiedziano, że trzeba byłoby tą eskadrę rozwiązać, która w tej chwili jest, czym to uzupełnić, nie ma czym, zakłady zbrojeniowe nie są w stanie wyprodukować i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, pokazano, że to jest tak samo jak z tym, że Francuzi wyprowadzą te wojska na Ukrainę, wprowadzą. Wtedy się specjaliści zapytali, ale jakie wojska? Wiecie Państwo, jak ten Pulp Fiction, prawda, rozglądając się w lewo i w prawo, żadnych wojsk nie ma. Jak mają dwie dywizje, które jak wyprowadzą, to tam po prostu w tej Francji, ostatni gasi światło, tam już po prostu nikogo nie zostanie, więc to jest, jak chciałem powiedzieć Państwu, że taka właśnie dyskusja, czyli prezydent coś walnie,
to faktycznie się rozchodzi, prawda, falami po całym świecie, gdzie Francja wyśle samoloty tutaj, praktycznie, lepiej niż Stany Zjednoczone, prawdziwy lider, a jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że po prostu sobie powiedział, a teraz, no właśnie, ci, którzy są krytykami bądź fachowcami, łapią się za głowę, ci, którzy mają to realizować, w ogóle się pochowali, bo lojalność generałów wobec prezydenta zobowiązuje, nie mogą powiedzieć, że tego, że jakby serial Żandarm na emeryturze to o nim, tylko właśnie próbują jakoś tak, to tutaj to nie rozmawiajmy o samolotach, to porozmawiajmy o tych 4,5 tysiąca żołnierzy, których mamy szkolić. Oczywiście od razu mówię, że złośliwi mówią, ale oni są szkoleni i jeżeli chodzi o tych, którzy są szkoleni w Polsce na przykład, to oni są i tak szkoleni, więc przypisywanie sobie, że to Francja nagle dodatkowo i tak dalej, więc ciekawa dyskusja w każdym razie. Nadaje się w zasadzie 1:1 do cytowania na jakiś stand-up. No dobrze, proszę Państwa, i teraz ostatnia jeszcze sprawa. Otóż właściwie dwie tym razem dotyczące Bulandy. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że kroniki Bulandy będą się czasem pojawiały, ale nie będą stałym elementem gry. Już są masowe fochy od bardzo wielu widzów, którzy mówią, jak tak można mówić, przecież tamci tego też nie zrobili, jak pan kpić może przez takich dobrych, pracowitych, poważnych, mądrych ludzi. Że faktycznie, proszę Państwa, jak można w ogóle krytykować? Przecież my tylko od pół roku rządzimy. Zanim człowiek przywykł do tej limuzyny, prawda, zrobił te parę dziesiąt tysięcy kilometrów, do tego, że się w pas kłaniają, a tu jeszcze ktoś rządzenia wymaga po prostu. Jak tak można, nie? Więc to oczywiście tak, więc ja już widzę, że się tam odpalają różne tuzy, którym się to nie podoba, więc ja będę to oczywiście tego używał, bo się absolutnie nie ulęknę, tak, tych wszystkich połajanek. Natomiast to też nie będzie tak, że będę zamieniał mój podcast międzynarodowy na podcast krajowy. Jeżeli się pojawi znowu coś ciekawego związanego z Polską międzynarodową, nie będę unikał tematów, natomiast całe szczęście Polska prowadzi mało aktywną politykę międzynarodową, bo jak zaczyna prowadzić, to mamy właśnie Rwandę, Burundi i Kongo z jednej strony, a z drugiej strony właśnie takie różne rzeczy graniczne. No dobrze, proszę Państwa, więc nie będę się już znęcał ale już nie będę się znęcał nad naszymi rządzącymi, obecnymi i poprzednimi, przynajmniej przez chwilę, to mogę obiecać, jak się coś zbierze, prawda, znowu, to oczywiście bardzo chętnie skomentuję. Chciałem tylko natomiast powiedzieć Państwu, to już taka ciekawostka jak najbardziej merytoryczna, poważna, w sprawie naszych ustaw. Otóż widziałem ja już tego nie podawałem dalej na Twitterze ale na Twitterze widziałem w każdym razie na portalach libańskich i egipskich i zdaje mi się na irackim, ale to mi tak przemknęło przed oczami, bo to był dokładnie ten sam tekst, że odnotowano sprawę tego, że Polska stworzyła strefę buforową na granicy z Białorusią i że ona służy odstraszaniu, walce tam z zagrożeniem hybrydowym i tak dalej. Więc organicznie to się rozeszło. Co prawda jeszcze nie było tych nowych ustaw, prawda, bo te ustawy ciągle, jak wiemy, są w projekcie i nie wiadomo, czy one kiedyś trafią do Sejmu, czy nie. Natomiast tych dotyczących użycia broni. Natomiast sam fakt już tego, że się coś takiego organicznie przecież rozeszło, bo to poszło pewnie z jakichś źródeł agencyjnych, ale zostało tam wychwycone, to jest bardzo pozytywny sygnał, bo to znaczy, że w krajach, przynajmniej tych kilku krajach arabskojęzycznych, pojawiła się informacja, tak, ale tam są komary, niezdrowa okolica, wilki wyją, tak, a może sobie warto sobie inny szlak wybrać, a niekoniecznie przez Białowieżę. Wszystkie te, prawda, broszury mówiące o tym, że piękna, malownicza puszcza i dużo wojska i dużo broni są uprawnione, tak? A jeżeli jeszcze się dowiedzą, że tym razem ta armia może używać broni i generalnie ze względu na brak strzelnic w Polsce, bo jak Państwo wiecie, jest koszmarne prawo, które nie pozwala zakładać nigdzie strzelnic, to jest bzdura, że w ogóle, że zrobiono jakieś ułatwienia, to jest trudniejsze jeszcze niż było chyba wcześniej, więc nie ma strzelnic, to jeżeli się jeszcze pojawi komunikat, że wszyscy ci, którzy narzekają właśnie na brak szkolenia żołnierzy, że nie strzelają i tak dalej, jadą w kierunku Białowieży,
to może się paru tam zastanowić, czy może jednak właśnie nie wybrać innej trasy, albo zażądać od państwa białoruskiego zwrotu kosztów biletu, bo tu miało być inaczej, prawda, miało być all inclusive, a all inclusive nie ma. Więc jakby ten element odstraszający naprawdę jest bardzo ważny. Ja wiem, że państwu się może wydawać, że to jest taka opowieść stand-upowa, ale wbrew pozorom, naprawdę poprzednio, kiedy doszło do tych słynnych wielkich prowokacji Łukaszenki, zresztą oni, żeby nie było wątpliwości, no po języku ich propagandy widać, że będą szli dokładnie w to samo. To jest 1:1 copy-paste. Oni uznali, że to było skuteczne, namieszało w Polsce. W Polsce uznali, że mają wielką zgraję sojuszników tej całej prowokacji, w związku z tym to po prostu jest skuteczne. I będą próbowali to zrobić dalej, znowu. Natomiast te zdjęcia, wideo, które miały Polsce zaszkodzić wtedy w oczach rosyjskiej propagandy, więc one były rozpowszechniane po całym Bliskim Wschodzie, no wtedy przyniosły odwrotny efekt. No po pierwsze wyszło, że to nie to, że Polacy muzułmanów, prawda, tam jak Polacy są antysemitami, to są jak wiadomo też islamofobami, więc jesteśmy generalnie uniwersalni, tak, tutaj nie dyskryminujemy żadnej ze stron, więc nie rozeszło się właśnie to, tylko rozeszło się, że Polacy tam się naparzają z Kurdami. A Kurdów już niespecjalnie Arabowie lubią na prawie całym Bliskim Wschodzie, a już szczególnie nikt nie powie, że prześladowanie tam czy oblewanie wodą Kurdów to jest akurat islamofobia, więc ten kierunek, prawda, zrobienia jakiegoś dżihadu się niespecjalnie udał. Natomiast ja też chciałem powiedzieć, że tak, widziałem te wideo, te fotki z granicy, gdzie pojawiają nam się już panowie prawdopodobnie z Kaukazu, tak patrząc się przynajmniej po tym, jak wyglądają, chociaż mogę się mylić, którzy tam są zwożeni na granicę z tym znakiem Tawhid. Tego bym się obawiał. To znaczy może być tak, że rzeczywiście Rosjanie, Białorusini doszli do wniosku, że już nie działają takie spontaniczne jak gdyby bandy i być może zaczną sobie przewozić też po prostu bojowników. Albo gdzieś tam werbowanych na Kaukazie, albo werbowanych w Afganistanie, czy gdziekolwiek indziej. To czy to prawdziwi bojownicy, czy to są ludzie od Kadyrowa po prostu poprzebierani i udający mudżahedinów, to jest drugorzędne. Natomiast jeżeli zaczną rzeczywiście werbować, a to nie jest skomplikowane, żeście Państwo nie mieli wątpliwości, są całe siatki werbownicze gotowe jak gdyby to przepraszam, to jest taka dygresja, już miałem o tym nie mówić, a już powiem teraz. Są całe siatki werbowników, przede wszystkim syryjskich, czyli rosyjskich, znaczy tutaj Asad nie będzie się obrażał, które są w stanie głównie Hazarów, ale nie tylko, na przykład rekrutować w Afganistanie. Ponieważ w Afganistanie bieda z nędzą, jest bardzo dużo ludzi, którzy potrafią strzelać, a jak gdyby popyt na to zmalał, w związku z tym tam, tak jak Fatimion była rekrutowana do wojny w Syrii, tak samo bez żadnego problemu można zrekrutować kilkadziesiąt czy kilkaset osób, żeby pojawiły się na polskiej granicy. Wtedy tam się zacznie nam już autentyczny hardcore, bo będziemy mieli do czynienia z doświadczoną i ostrzelaną partyzantką. To, czy oni to zrobią, to jeszcze nie wiadomo, ale warto mieć jak gdyby oczy i uszy otwarte, szczególnie właśnie na wszelkie sygnały dotyczące prób rekrutacji. A ci panowie właśnie, którzy tam się przechadzają i coraz bardziej przypominają Hamas, ci na naszej granicy wschodniej, to ja uważam, że to nie są tylko przebieranki, tak, że tam się zaczną pojawiać profesjonaliści, a nie tylko amatorzy od przedzierania się przez granicę i wtedy będziemy mieli prawdziwe testy tego, jak ta granica jest chroniona, bo to nie są ludzie, którzy się ograniczą tylko i wyłącznie do przecinania płotu. Ale to już jest zupełnie inna historia, zresztą nie moja bajka, więc to się niechaj rządzący nad tym zastanawiają. Takie zagrożenie moim zdaniem może się w najbliższym czasie pojawić i to może być ten as w rękawie, którego jeszcze w tej chwili Łukaszenko z Putinem nam na tej granicy nie wyciągnęli. No dobrze, no ale to jest na razie jest tak jak jest. Natomiast trzeba też pamiętać, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, bo się zaraz znowu kolejnych 50 hobbystycznych specjalistów pojawi od islamu. Proszę pamiętać, znak Tawhid, prawda, to jest znak, który został zawłaszczony przez organizację dżihadu, państwo islamskie w ogóle zrobiło z tego pozdrowienie, tak? My jesteśmy jedynymi
monoteistami, tak? Wasz Bóg jest jeden, a nasz jest jeden, jedyny i nasz jest naprawdę, prawda? To jest mniej więcej miało to oznaczać. I od tej pory rzeczywiście wszyscy ci, którzy chcą pokazać, ja jestem groźnym mudżahedinem, prawda, pokazują tak. Tak na marginesie to jeszcze taki znak możecie Państwo zobaczyć. To wbrew pozorom to nie jest time, prawda, czy tam poproszę o kawę, a po takim znaku poznacie IRGC i Hezbollah. To kiedyś o takich znakach może opowiem osobno. Dobrze, proszę Państwa, teraz wracamy do tematu oczywiście clickbaitowego dnia, ale wbrew pozorom ten clickbait jest uzasadniony. Otóż no, temat pierwszy, ten podstawowy, no Biden został skazany, oczywiście Biden Junior, no ale już, ponieważ ja już ominąłem, niestety przegapiłem bardzo dobry pomysł, kiedy Trump został skazany, żeby napisać Donald T, prawda, skazany, czy coś takiego, co byłoby clickbaitem wszystkich clickbaitów, w związku z tym dzisiaj jest skazany Biden. Syn Bidena, znaczy jest młodszy od ojca, ale jest już człowiekiem delikatnie dojrzałym, tak? Został, tak jak, ponieważ ja na początku tego procesu powiedziałem, że jak się zakończy, to o tym opowiem, więc został skazany za 3 przestępstwa przez Federalną Ławę Przysięgłych. To jest, o co chodziło w tej sprawie, przypomnę krótko, to jest tak, że chodziło o kłamstwo w formularzu federalnym, czyli o przestępstwo federalne. Zaznaczył wtedy, kupując rewolwer Colt Cobra, znaczy kupując go, musiał wypełnić formularz federalny i zaznaczył, że nie jest uzależniony od różnych wesołych substancji, a był uzależniony jak 150 albo i więcej, tak? I później oczywiście była cała sprawa, czy on wtedy, kiedy kupował, to był już na drodze do ozdrowienia, czy wręcz przeciwnie, był na drodze do jakiegoś tam kolejnego poziomu świadomości, tak jak Chińczycy, kolejny poziom relacji, prawda, więc on był tam na 15 poziom się wznosił. No i powstawał, to oczywiście o tym się, tutaj się zastanawiano, no ale tak czy inaczej Ława Przysięgłych stwierdziła, że udowodniono po prostu winę. Sędzia powiedziała, że data wydania wyroku to jest zwykle 4 miesiące po wyroku skazującym, czyli teraz sędzia po prostu mówi, jak już uznaliście za winnego, to ja decyduję o tym, jaki wyrok z palety, która jest. Teoretycznie, tak jak mówiłem, może być tak, że może być nawet do 25 lat więzienia. No mówię teoretycznie, bo tyle tam są za te 3 przestępstwa w sumie 10, 10 i 5, tak to się jakoś sumowało. To jest też, wskazuje oczywiście media, że skazanie Bidena Juniora następuje 2 tygodnie po tym, jak Trump został za 34 przestępstwa związane z fałszowaniem dokumentów w celu opłacania swoich rozrywek z damą negocjowalnego afektu. No i oczywiście był pierwszym, więc tutaj jest pierwszy syn prezydenta skazany, a tam jest pierwszy były prezydent skazany, więc mamy czas historyczny, tak że o tych czasach będą pisali właśnie w podręcznikach i będziemy mieli w różnych teleturniejach na pewno kiedyś pytania właśnie o tych panów. Ale to nie ma nic wspólnego, jak gdyby cała ta sprawa, z polityką międzynarodową czy z polityką większą. Albo inaczej sam fakt, czy on zaznaczył taką czy inną kratkę na tym formularzu. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć bardzo krótko jeszcze tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, o co tak naprawdę toczy się tutaj gra. Z jednej strony, i to jest ważna rzecz, z jednej strony, ponieważ obaj kandydaci, czyli Trump i Biden, idą praktycznie łeb w łeb. Skazanie Trumpa i ostatnie próby ofensywy dyplomatycznej Bidena w sprawie Gazy doprowadziły do tego, że w tej chwili Biden zyskuje 1 bądź nawet 2 punkty procentowe nad Trumpem. Do tej pory było odwrotnie, czyli były 2, 3, nawet czasami 4, prawda, punkty nad Bidenem. Czyli tutaj widać, że cały czas jest przestrzeń do pewnych manewrów. To nie jest tak, że tam się te elektoraty zabetonowały całkowicie. Oczywiście po tym skazaniu Trumpa jest wahnięcie, takie było +1, teraz nawet +2 poszło. Powstaje pytanie, czy cokolwiek się wydarzy po tym skazaniu. Ja Państwu przedstawię 2 narracje, tak? Jedna narracja to jest narracja Bidena,
gdzie sztab zresztą moim zdaniem wyjątkowo sprytnie, no ale to jest tak, że tutaj oni są naprawdę fachowcami od polityki wewnętrznej, bo od zagranicznej to niestety bywa, jak widzimy, różnie, ale jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, rozgrywanie tego, to po mistrzowsku to robią, ponieważ tutaj jest w całej pro-bidenowskiej prasie Trump jest przedstawiany właśnie jako ojciec rodziny, znaczy Biden, przepraszam, jest przez Biden senior, dodajmy, jest przedstawiany jako właśnie ojciec rodziny, w której dziecko zostało dotknięte nałogiem, tak jak w milionach amerykańskich domów, prawda, więc tutaj ludzie współczują, rozumieją, no tak, mój też tutaj coś tam, prawda, brał, nie brał i tak dalej, więc ilu tutaj ludzi przez uzależnienie popełniło przestępstwo, jakim problemem sobie jest uzależnienie i tak dalej, więc to jest jak gdyby bardzo dobry motyw właśnie tego, że po pierwsze właśnie, że on się współczuje, prawda, razem z tymi wszystkimi, tutaj bardzo dużo ludzi się utożsamia z tą złą sytuacją, prawda, z tą ciężką sytuacją, jak zawsze sobie mówi, no dobrze, proszę bardzo, nawet prezydent, prawda, nie uniknął, a co dopiero mój tam Jose czy inny, prawda, który tam w coś, no właśnie, coś robi. Już nie będę dywagował, bo tu YouTube bardzo nie lubi dywagacji na temat uzależnień i tak dalej, ale w każdym razie no to jest bardzo dobry chwyt polityczny, co do tego nie ma wątpliwości, ta narracja na pewno się dobrze sprawdzi. No drugi element narracji, która jest bardzo dobrze wykorzystywana przez sztab Bidena, no to jest taka narracja, że on akceptuje, że on w ogóle tutaj nawet nie rozważa, przynajmniej na razie, żadnego ułaskawienia, bo może rzeczywiście tutaj Biden ma możliwość ułaskawienia syna, więc nie, on to akceptuje wyrok, no tam oczywiście Biden Jr. będzie próbował prawdopodobnie apelować od tego wyroku, jak już zostanie wydany, no ale w każdym razie tutaj też przyjmuje jak gdyby to par excellence na klatę, w przeciwieństwie do Trumpa, który mówi, że nie, to jest ustawka polityczna i tak dalej, więc tutaj oczywiście Biden dla kontrastu również pokazuje, że nie akceptujemy wyrok, prawda, tu jestem dumny z syna, bo stał się nam mężczyzną i tak dalej, więc no trochę tak jak w operach tych wszystkich, czy różnych serialach tak zwanych familijnych, tak, które się pojawiają, amerykańskich, to jest taka narracja, która się na pewno Amerykanom podoba. Więc to jest druga rzecz, którą bardzo dobrze wykorzystuje Biden w tej sprawie. Natomiast no, to, co jest w tej chwili dużo ważniejsze, to jest to, że ten wskazuje się, a właśnie, ciekawostka, znaczy ja mówię, to jest informacja oczywiście z prasy amerykańskiej, ale jeżeli dobrze rozumiem, ale to jest ciekawostka dotycząca pewnych mechanizmów propagandy, tak? Jeżeli rozumiem dobrze, to w trakcie tego procesu okazało się, że słynny laptop Bidena to nie jest wymysł ruski, tylko jest prawdziwy, bo zdaje się, to wynikało z zeznań tam przedstawiciela FBI. No to ciekawostka taka, prawda, że coś, co było opowiadane przez lata, że to jest jakiś tam spisek, teoria spiskowa, jednak się okazało, że jest prawdziwe, abstrahując od tego, co na tym laptopie jest. No ale dobrze, wróćmy jak gdyby ad rem. Drugi natomiast proces, bo ten tutaj proces moim zdaniem Biden wygra, znaczy tu wygra w sensie poparcia, nie straci, raczej zyska. Raczej ludzie będą mu współczuć, prawda, będą rozumieć jego sytuację, postawę przy okazji tego właśnie przez kontrast do Trumpa i tak dalej. Drugi może być dużo trudniejszy, ponieważ on dotyczy teraz sprawy podatkowej. I to jest już taki, w którym jeżeli zostanie znowu Hunter Biden skazany, to po pierwsze może zostać wplątany już Joe Biden bezpośrednio, zresztą ten drugi proces tego praktycznie będzie dotyczył, znaczy będzie dotyczył Huntera Bidena, ale tam będzie już bardzo to upolitycznione. Co więcej, no właśnie, zaraz sobie powiemy właśnie o tym, co będą republikanie próbowali. I tam rzeczywiście może być tak, że ten drugi proces może bardzo mocno zaszkodzić już samemu Joe Bidenowi. Trudno będzie, jeżeli zostanie skazany oczywiście, trudno będzie się tutaj z tego specjalnie wybronić. Ponieważ tam dotyczy to oczywiście unikania podatków, ale przede wszystkim spraw wykorzystywania Bidena seniora do robienia biznesów przez Bidena juniora na całym świecie, w tym ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Tam będzie sprawa jednej pewnej ukraińskiej firmy. To wszystko zostanie jak gdyby wyciągnięte. Ja teraz o tym nie będę opowiadał, bo szczegóły tego będziemy sobie opowiadali pewnie we wrześniu, kiedy się ten proces zacznie. Natomiast to jest rzeczywiście coś, gdzie będą próbowali republikanie za wszelką cenę Bidena seniora w to uwikłać i pewnie to się uda.
abstrahując od tego, czy go wskażą, prawda, w Los Angeles. Natomiast właśnie to, co teraz będzie robił z tym Trump i co próbują zrobić z tym Republikanie. Już z tym pierwszym procesem, o drugim, no to wiadomo, że będziemy sobie rozmawiać osobno, drugi zresztą prostszy jest do opowiedzenia. Natomiast tutaj próbują pokazać, po pierwsze, że ten pierwszy proces to jest tak naprawdę próba rozbrojenia jak gdyby tych bomb, czyli odwrócenia uwagi od podstawowego problemu. Zdaniem trumpistów podstawowym problemem jest to, że generalnie mają do czynienia, jak oni to określają, z przestępczym klanem Bidenów. Taka rodzina Soprano czy coś takiego, że tutaj akurat syna skazano, no bo był mniej sprytny, natomiast ojciec jest takim capo di tutti capi. Czyli próbują przedstawić, że jest to wręcz przestępcze imperium, które wykorzystuje właśnie również wpływy polityczne, federalne i tak dalej, tak jak klasyczna mafia, tak? Więc taka jest mniej więcej narracja. A to jest tylko jednym z przejawów, prawda, no bo tutaj było łatwo go złapać, natomiast oczywiście kolejnymi mają być te sprawy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem biznesu na Ukrainie, z Chinami jeszcze i tak dalej, czyli wszędzie tam, gdzie Junior jeździł i ten biznes intensywnie robił. Natomiast republikanie próbowali to przeforsować w kongresie przy impeachmencie, ale się po prostu nie udało, ponieważ też trudno. To też nie jest tak, że nie mając władzy federalnej nie udało się również zgromadzić dowodów, a jak Trump był u władzy, to też nie potrafił tego tak powiedzmy tych dowodów w odpowiedni sposób zbierać, tak? Czyli może ich nie ma, ale zdaje mi się, że jednak właśnie w tym procesie w Los Angeles zebrano dostatecznie, żeby przynajmniej fragment tej sprawy odsłonić. To jest coś, no ale na razie od razu powiedzmy sobie, ta narracja jest wykorzystywana przez trumpistów od bardzo dawna, a ze względu na to, że nie ma dowodów, nie ma skazania, to ona się już trochę przejadła. Znaczy będzie na pewno używana, ale nie wiadomo, jeżeli zostanie skazany, no to wtedy być może zostanie to uprawdopodobnione, jeżeli nie, no to będzie tak samo jak ze słynnymi taśmami na Trumpa, które miały być, prawda, i nigdy się nie pojawiły, więc okazały się prawdopodobnie jakąś tam generalną ściemą, więc tak samo może być tutaj z tymi sprawami, że wszyscy wiedzą, ale nikt nie potrafi udowodnić. No dlaczego to jest oczywiście tak istotne? Aha, właśnie, co jest jeszcze ciekawego natomiast? Ciekawe jest też to, że w apelacji prawdopodobnie, i to jest ciekawe, że Hunter Biden będzie wykorzystywał drugą poprawkę, ale też będzie wykorzystywał generalnie sprawę szeroko, tak? Znaczy tego, że w ogóle skierowanie zarzutów przeciwko niemu w tej sprawie w kontekście federalnym jest niezgodne z konstytucją, bo i zresztą wspierana jest ta teza przez organizacje, prawda, te wszystkie organizacje, potężne organizacje, które stoją na straży w Stanach Zjednoczonych posiadania broni. Natomiast ciekawostka jest właśnie taka, że to są te organizacje, które są przez Bidena seniora atakowane, natomiast one popierają Huntera Bidena, bo ta apelacja na podstawie drugiej poprawki może zostać w ogóle sfinansowana przez te organizacje, żeby właśnie po raz kolejny potwierdzić nawet w Sądzie Najwyższym, że nie można zabronić, prawda, Amerykaninowi dostępu do broni różnymi kruczkami administracyjnymi, na pewno nie można go w tym momencie skazać, bo się odbiera mu w ten sposób prawo konstytucyjne, bo tam w drugiej poprawce nic nie ma na temat trzeźwości, tak? Co prawda inną trzeźwość pewnie by wtedy, jak ojcowie założyciele to mieli na myśli, no ale tak czy inaczej, tak, że każdy ma prawo do posiadania broni, prawda, pod warunkiem, że tam nie wydmucha 0,2 promila. Żartuję oczywiście, ale chodzi o to, że ta sprawa się robi taka ciekawa w ogóle również z punktu widzenia pewnej wolty politycznej wokół tego. No ale jakie są jak gdyby tego konsekwencje, jakie są tego następstwa? No następstwa są następujące, że po raz kolejny będzie tak, że jednak te wyroki, zresztą wiecie Państwo, tak się na mnie rzucono, kiedy napisałem, że te wybory są rozstrzygane na salach sądowych, to zobaczcie Państwo prasę amerykańską, Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, prawda, cała prasa lewicowa, centrolewicowa w Stanach Zjednoczonych dokładnie taką tezę knuje, tak? Że to jest wielki test dla systemu, tak naprawdę dla systemu wymiaru sprawiedliwości, bo jak się okazuje, wybory się rozstrzygną głównie tutaj, a akt wyborczy będzie jakimś dodatkiem, a nie odwrotnie.
bo tak naprawdę tak będzie. Znaczy, oczywiście nikt nie może skazać, zabronić prezydentowi jednemu i drugiemu startowania, prawda? To jest niemożliwe. Sądy nie mają takiej możliwości w Stanach Zjednoczonych, ale przesądzić o tym, kto zostanie wybrany, albo ewentualnie utrudnić na przykład takiemu Trumpowi prowadzenie kampanii, a to mogą jak najbardziej i pewnie tak będą robiły. No proszę Państwa, to żeby jeszcze pozostać w tej sferze amerykańskiej i od razu mówię, proszę Państwa, to czy tak naprawdę Hunter Biden był jakby w pełni świadom tego, na jakiej planecie się znajduje, czy nie, znaczenie ma to niewielkie. Natomiast jeżeli to miałoby oznaczać, że przez to prezydentem nagle zostanie Donald Trump i tylko przez to zresztą, no to powiedzmy sobie, świat może być pewny tego, że Stany Zjednoczone są krajem, który jest mocno przestaje być stabilnym sojusznikiem. O, w ten sposób. A ponieważ akurat od sojuszu z Stanami Zjednoczonymi zależy również nasze bezpieczeństwo i to to nie jest kwestia tego, czy jestem tego zwolennikiem, czy przeciwnikiem, to jest fakt po prostu, tak jest. A w związku z tym to nie jest dla nas bez znaczenia, czy Hunter Biden właśnie, patrz paragraf 22. To po pierwsze. Ale również chciałem Państwu powiedzieć jeszcze jedną właśnie ciekawą, to jest jak gdyby jedna sprawa. No i druga sprawa to jest taka, że później będziemy mieli jeszcze tego Bidena właśnie grillować, znaczy najpierw będziemy mieli wyrok na Trumpa, co na początku lipca, więc to będziemy mieli pierwsze tąpnięcie w sondażach, no i ewentualnie, gdyby doszło do wyroku skazującego w tej drugiej sprawie, zresztą będzie to pewnie festiwal strzelania do Bidena przez republikanów, bo oni tam będą wykorzystywali wtedy wszystkie możliwe kwity, argumenty z tej sali sądowej, żeby tylko wykorzystywać je w kampanii, to jest sprawa druga. Abstrahując od jeszcze jednej rzeczy, i tu chciałem jeszcze się krótko z Państwem podzielić pewną dygresją, otóż te filmiki, które ja Państwu ostatnio zresztą wrzuciłem na Twitterze, które notabene przecież nie pochodzą z jakiegoś mojego zasobu, tylko to są specjalnie wrzuciłem Państwu z bardzo poważanej na Bliskim Wschodzie telewizji. One są puszczane nie w telewizjach typu jakiś tam Pudelek, tylko w jakichś poważnych politycznych wydaniach, ponieważ tam na Bliskim Wschodzie, już szczególnie na Bliskim Wschodzie, stabilność Stanów Zjednoczonych, ich pozycja i moc to jest coś, co warunkuje to, czy za 5 minut zaczną spadać na głowy komuś bomby, czy też nie. Więc dla nich też nie jest to obojętne, czy prezydent jeszcze kontaktuje, czy też nie kontaktuje. Tych wszystkich, delikatnie mówiąc, myślących inaczej, o ile w ogóle, ja nie polemizuję z osobami niestety, które nie są w stanie rozumieć takiej polemiki, natomiast ci, którzy są w stanie w jakiś sposób, Państwa, to nie jest kwestia tego, że ja nagle nalatuję na Bidena, bo Biden tam się, prawda, coś, tylko proszę pamiętać, a co będzie, jeżeli, po pierwsze jestem mocno przerażony tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli od Stanów Zjednoczonych, od prezydentury, od tego, kto będzie prezydentem, zależy bezpieczeństwo Polski, czy też zależy to, czy trzeba trzymać plecak ten tygryskowy, ewakuacyjny, prawda, na plecach cały czas, czy też nie, no to taka sytuacja, w której prezydent może, krótko mówiąc, nie dotrwać fizycznie do wyborów. Wyobraźmy sobie, w sierpniu dostaje nominację, w październiku nagle nie ma człowieka. Powiedzmy sobie tak, jak to mawia bardzo ładnie Hezbollah, został w niebo wstąpiony na drodze do Jerozolimy. Tak, Biden. I co wtedy zrobią demokraci? Na 2 miesiące przed wyborami. Jak to sobie w ogóle wyobrażają? Albo straci, że tak powiem, całkowicie funkcje kognitywne, bo tam się już ostatnia dioda przepali i tyle. Co zresztą właśnie zdaje się te 2 czy 3 filmy z ostatnich dosłownie 2 czy 3 tygodni, które tam oczywiście chodzą po internecie, no bo to jest coś, co przecież, czym żyje cały świat, to przecież dlatego chodzą. Natomiast one pokazują i tych filmów jest przecież więcej, bo to nie są pierwsze, ale ostatnio one coraz bardziej pokazują, że tam po prostu Biden nie powinien już pełnić być może nawet funkcji prezydenta. Ja wiem, że pewnie demokraci mają swoje badania, które pokazują, że wszystkie, tam są 4 czy 5 kandydatów potencjalnie, którzy mogliby go zastąpić, ale to są no-name'y, to znaczy to są ludzie, którzy są w stanie wygrać wybory stanowe, ale Trumpowi nie podskoczą.
W związku z tym, za wyjątkiem może tej nieszczęsnej Michelle Obamy, którą zresztą ona już wielokrotnie mówiła, że nie, absolutnie nie będzie startowała i to są fejki, albo ewentualnie postawienia na Kennedy'ego Juniora, bo przynajmniej nazwiskiem Kennedy mógłby wjechać i poparciem właśnie tych, którzy go popierają teraz, plus demokratów, może by i wjechał do Białego Domu. Natomiast to może być wielkie nieszczęście. Bo co z tego, że będzie Kamala Harris rządziła? No ale Kamala Harris ona nie wygra, krótko mówiąc, prezydentury z Trumpem. Takiej możliwości, zdaje się, tam badano ją już chyba parę razy i takich możliwości absolutnie nie ma. Więc to jest tak, że mamy jak gdyby przez to, że nie znaleziono kandydata, który byłby odrobinę zdrowszy, delikatnie mówiąc, od Bidena. To jest oczywiście wielkie nieszczęście partii republikańskiej, że tam nie ma takich oczywistych kontrkandydatów i oczywistych postaci, które jeszcze były postaciami znanymi międzynarodowo, a nie tylko gdzieś tam lokalnie, prawda, jakiś gubernator lokalny czy senator. Albo inaczej, ci, którzy są znani, to oni znowu nie są tak popularni w Stanach, albo są, niestety, ale w wieku Bidena, więc tam jest wielka przepaść pokoleniowa i się to nowa elita nie wytworzyła. A to z naszego punktu widzenia to nie jest obojętne. Nie jest obojętne, czy to jest tak, że nagle się okazuje na 2 tygodnie przed wyborami, że w zasadzie Trump może nic nie robić i tak wygra, bo się nagle pojawia nam kandydat. Właściwie to nawet trudno, to będzie kolejny kryzys zresztą konstytucyjny, bo to się tak do tej pory nie zdarzyło, żeby tak było, ale to jest sytuacja niesamowicie niebezpieczna. Notabene, i to jest właśnie to, na co trzeba zwrócić uwagę, że jednak demokraci, oczywiście mówi bardzo wielu, że w sierpniu będzie jakieś wielkie zaskoczenie na tej konwencji demokratów. Ja nie sądzę. Znaczy, co prawda tu nie jest tak jak u republikanów, bo jak rozumiem, u demokratów nie ma tego związania, przynajmniej tak jak sobie wyczytałem, bo sobie zacząłem to tropić, bo u republikanów jest zasada taka, że ci wyborcy są związani swoim mandatem, czyli jak zostali wybrani już w tej chwili ci delegaci na konwencję krajową, to oni są związani tym, że mają głosować na Trumpa i nie mogą jak gdyby sobie później, żeby nie było właśnie wolty na sali. Natomiast u demokratów chyba tak nie ma, w związku z tym niby ta piłka cały czas jest w grze, ale to, co obserwujemy w tej chwili, to jest sytuacja bardzo, bardzo niedobra. Chyba że przyzwyczajamy się do tego, że Kamala Harris, że oni mają taki pomysł, demokraci, co też nie jest wykluczone, że chcą, żeby jak gdyby Joe dotrwał, nawet jeżeli już bez żadnej świadomości tego, że w ogóle istnieje, do samych wyborów, a następnie ogłaszamy, niestety król zmarł, co prawda zmarł 6 miesięcy temu, ale mówimy dzisiaj, to tak jak w Związku Radzieckim, a i Kamala Harris jest prezydentem. Może to jest taki plan, ale to nie jest jak gdyby plan pozytywny dla tej części świata, która zależy od sojuszu z Stanami Zjednoczonymi. To jest tak jak gdyby pierwszy komunikat dygresyjny. Od razu Państwu powiem, że właśnie bardzo ciekawe badanie przeprowadziło taka jedna, zresztą macie Państwo link, Pew Research Center ze Stanów Zjednoczonych, 34 kraje zbadane, dotyczące właśnie percepcji międzynarodowej tym razem Bidena i Trumpa. Co prawda znaczenie ma to tylko poznawcze, bo przecież kraje te nie głosują. A z drugiej strony też pokazuje, jak jest postrzegany właśnie, kto ufa na przykład, komu ufa kto. No więc od razu Państwu powiem, że jeżeli chodzi o Polaków, to Polacy zdecydowanie ufają Bidenowi, tak? A właściwie to jest tak, że ufają mu, że będzie robił właściwe rzeczy dotyczące porządku światowego. Tutaj jest 70%. I to jesteśmy chyba na 3. miejscu, jeśli chodzi o to zaufanie, znaczy różnicę pomiędzy jednym i drugim tak naprawdę. A jeżeli chodzi o samo zaufanie, to chyba więcej od nas, tylko bardziej od nas wierzą Filipińczycy i Kenijczycy. Tak? 75% uważa, że Biden, 77%. Potem jest Polska. Natomiast zdecydowanie nie ufamy Trumpowi. To jest 28% uważa właśnie Polaków, że Trump nie zrobi właściwych rzeczy. Ponieważ po pierwsze nie wiadomo, co zrobi, a po drugie jego znowu stabilność psychiczna jest poddawana od dawna poddawana w wątpliwość. Będę przeznaczyć, jacy biedni są ci amerykańscy wyborcy, że mają tylko do wyboru właśnie pomiędzy jednym a drugim. Ciekawostka jest taka, że najbardziej nie ufają Bidenowi
Bidenowi Węgry i Tunezja. Węgra, Tunezji, Turcja jeszcze. Turcja ani jednemu, ani drugiemu w ogóle nie ufają, tak? 10% ufa Bidenowi, 8% Trumpowi, a cała reszta w ogóle Amerykanom nie ufa. A powiedzmy, Turcy mają dużo doświadczeń z Amerykanami, więc nic dziwnego. Teraz jest drugie pytanie w tym sondażu, jeśli chodzi o Bidena, politykę międzynarodową, czyli jaki procent, prawda, znaczy popiera to, w jaki sposób radzi sobie z polityką międzynarodową w danych kwestiach Biden. No więc jeżeli chodzi o aprobatę, dezaprobatę, to generalnie dezaprobata wygrywa we wszystkich kategoriach. Najmniej dezaprobaty zebrał Biden, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne. 44% uważa, że źle, 43%, że dobrze. Również jeśli chodzi o problemy globalnej ekonomii, 44 źle, 43 dobrze, czyli tu jest wyrównane. Natomiast już sprawy chińskie, to jest 45% uważa, że źle, a 39% że dobrze, tak, czyli aprobuje. Uwaga, jeżeli chodzi o konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą, zgadnijcie Państwo, to 50% uważa, że źle, a 39% że dobrze. Natomiast najgorzej jest oczywiście z konfliktem pomiędzy państwem położonym w Palestynie i Hamasem. 57% respondentów, to jest duża próbka, to jest kilkadziesiąt tysięcy osób zostało przebadanych. To jest 57% uważa, że źle, czyli nie aprobuje amerykańskiej polityki, 31% że dobrze. To jest, oczywiście przypominam, to jest sondaż międzynarodowy. To nie jest sondaż wewnątrzkrajowy amerykański. I ostatnia jeszcze ciekawostka, to jest tak, że które kraje najbardziej lubią Amerykę, tak? Amerykanów, Stany Zjednoczone. No nie zgadniecie Państwo, generalnie największym fanatykiem, zwolennikiem i kibicem Stanów Zjednoczonych na całym świecie jest kto? Jest Polska. 86% Polaków lubi, poważa, szanuje i generalnie ma dobrą opinię o Stanach Zjednoczonych, 86%. 10% ma złą. To jest rzeczywiście rekord, mistrzostwo świata. Na drugim miejscu to ex aequo jest Gana i Kenia oraz Południowa Korea i Tajlandia. To są, a jeszcze państwo położone w Palestynie ma 77%, w związku z tym, proszę bardzo, dostają 4 miliardy rocznie, a mają tylko 77% poparcia, podczas gdy my nic nie dostajemy, wydajemy więcej od nich i jeszcze 86% lubimy. Natomiast najbardziej kto nie lubi Amerykanów, bo to też jest ciekawostka, czy w ogóle najbardziej nie popiera Stanów Zjednoczonych. Oczywiście to nie było robione w takich krajach jak, nie wiem, Iran, Rosja, Białoruś, Korea Północna i tak dalej. Ale z tych krajów badanych najbardziej nie lubią Amerykanów Tunezyjczycy. 87% ma złą opinię o Stanach Zjednoczonych. Ciekawostka, tylko 9% popiera, także dokładnie prawie zwierciadło Polski, prawda, w drugą stronę. I na drugim miejscu najbardziej Amerykanów nie lubi Turcja. 80% nie lubi, 18% lubi. Potem jest dużo nic. Mogę Państwu powiedzieć, na przykład na Węgrzech jest podzielone, 52 lubi, 47 nie lubi. W Niemczech jest dokładnie podzielone, 48 lubi, 48 nie lubi, 49 lubi w Niemczech. Natomiast ciekawostka we Francji. We Francji jest 48% ma złą opinię o Stanach Zjednoczonych, 46% ma dobrą. Tak się ciekawie rozkładają te głosy, ale to już jako ciekawostka. Więc reasumując, mamy skazanie Bidena juniora. Prawdopodobnie raczej poprawi mu sondaże niż zepsuje. Czekamy teraz na kolejne wydarzenia z sal sądowych amerykańskich. To, co może zaszkodzić potencjalnie Bidenowi, to jest ten proces we wrześniu. Oczywiście, jeżeli Biden Jr. przegra, bo jeżeli nie przegra, albo wystarczy, że zostanie proces odłożony na przykład na kolejny rok, to już nie będzie miało żadnego zupełnie znaczenia. W moim przekonaniu w tej chwili Bidenowcy dobrze wykorzystują to, co się wydarzyło i raczej
znaczy na pewno nie będzie jakichś, przynajmniej moim zdaniem, nie będzie negatywnych skutków tego skazania Bidena juniora właśnie przez tą sprytną kampanię polityczną. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat drugi. Temat drugi nawiązuje do wczorajszego tematu wiodącego. Otóż ja go sobie nazwałem umownie gry Blinkena, ale to są po prostu, to jest już gra, nawet trudno powiedzieć, że to jest gra, to jest jakiś cyrk wielki, którego jesteśmy świadkami. I to, co wyprawiają w tej chwili Stany Zjednoczone, żeby się totalnie nie skompromitować na Bliskim Wschodzie, prawdę rzekłszy, zaczęło przekraczać już granice absurdu. Znaczy ta polityka amerykańska, zagraniczna, przynajmniej to, co robi Blinken, to może powiedzmy sobie tak, bo to nie można też mówić o całym Departamencie Stanu, ale w każdym razie ta polityka Blinkena zaczyna coraz bardziej mi przypominać, no nie wiem, może on się na jakieś kursy do swojego kolegi Katza zapisał czy coś. Znaczy jest to takie opowiadanie bajek publicznie, że prawdę powiedziawszy, trudno jest nawet się do tego ustosunkować. Otóż to jest tak, że Blinken nalega i nalegał publicznie, żeby Hummus w sprawie tego planu Bidena przyjął propozycję bez zwłoki. No więc Hummus powiedział, że on przyjmuje tą propozycję, prosi tylko o uszczegółowienie spraw dotyczących gwarancji tego, że się wycofa państwo położone w Palestynie, tym bardziej, że Jehonatan powiedział wczoraj, że on się nigdzie nie wycofa, w ogóle nic nie zrobi, jaki plan, prawda? W odpowiedzi na to Blinken mówi, żeby Hummus odpowiedział, więc w ogóle tak jakby pominął to, że Hummus odpowiedział, a oczywiście powiedziane zostało tak, no analizujemy, tak, odpowiedź, tak została przekazana, więc już to przynajmniej się przyznał, bo jeszcze było nieprzyznawanie się, że została przekazana, analizujemy, jakie będzie miała skutki, konsekwencje. Na szczęście jest w tym wszystkim Katar i Egipt, które publicznie głośno mówią, tak, przekazali. No ale to wczoraj było po prostu takie, no ale oni nie przekazali, no ale to Hummus dzwoni, proszę powiedzieć, że fotowoltaiki nie kupujemy, no walą do drzwi, to my Hummus, nie, świadkowie Jehowy, prawda, to nie Hummus, więc było jeszcze odmawianie tego, znaczy to była narracja państwa położonego w Palestynie, znaczy państwo położone w Palestynie, słowami znowu Jehonatana powiedziała, że Hummus odrzucił, no Hummus mówi, ale myśmy przyjęli, nie, oni odrzucili, więc to jest, proszę Państwa, tego typu narracja. Co więcej, i to jest chyba najważniejsze, to jest taka najważniejsza teza, bo zaraz Państwu powiem o szczegółach. Otóż to jest teza, no mówię, stand-upowa. Otóż okazuje się, i to chyba już, że państwo położone w Palestynie za wszelką cenę, zarówno media, jak i podstawowi politycy w ogóle się starają nie ustosunkowywać do tego planu. Z tych pojedynczych wypowiedzi, które się pojawiają, ale one są przyczynkarskie, czyli nie ma tam, że ktoś wyjdzie i powie, zaakceptowaliśmy plan Bidena. Wszystko wskazuje na to, że absolutnie go nie zaakceptowali. Że wczoraj ambasador Stanów Zjednoczonych w Organizacji Narodów Zjednoczonych, wczoraj w nocy, tak, że powiedziała, że to jest plan, który jest planem zaakceptowanym przez rząd Netanyahu, to jest absolutna nieprawda. To było po prostu kłamstwo powiedziane publicznie i dlatego między innymi Erdan, prawda, stary cwaniak, który siedzi jako ambasador w Nowym Jorku, prawda, w ONZ-cie, wyszedł z sali, prawda, żeby jakby co, to zwalał na jakąś biedną urzędniczkę, która tam odczytywała jakieś skomplikowano dziwne oświadczenie, prawda, w którym się nie ustosunkowała w ogóle do tego, co Rada Bezpieczeństwa przegłosowała. No ale wiecie Państwo, jeżeli to tak będzie, że to jest tak, że jest to propozycja amerykańska złożona w imieniu Stanów Zjednoczonych i tamtego kraju, zaakceptowana przez wszystkie strony, poparta przez ONZ, zaakceptowana przez Hamas, ale odrzucona przez państwo położone w Palestynie, to teraz jest, moim zdaniem, Amerykanie nie będą mieli wyjścia i będą budowali narrację, że wszyscy zaakceptowali, ale Hummus nie. Pomimo tego, że Hummus tam, prawda, zaraz wywiesi, nie wiem, jak Wielki Mur jest widziany z kosmosu, to tam kredą namalują, tak, akceptujemy. Nie, oni nie akceptują. No ale powiedzieli, że akceptują. Nie, no, oni tego nie mieli na myśli, tak? Oni mieli na myśli coś innego. Grają na czas. No ale mówią, no tak, zgadzamy się. No nie, no widzicie, nie zgadzają się.
No użyli słowa zgadzają, a nie im się nie zmieściło tam w tabelce. No, wiecie Państwo, to już jest tego typu opowieść. Ona oczywiście komicznie by brzmiała, gdybyśmy mówili o, nie wiem, o wyborach Rady Osiedla, czy też samodzielnego komitetu zarządzania maglem osiedlowym. Wiem, że tylko starsze osoby wiedzą, o co chodzi, ale w kwestii magiel. To taki program wirowanie teraz się włącza. Kiedyś, czy tam bierze się no, niesie się do tego, do pralni w domu handlowym i się dostaje uprasowane. To właśnie kiedyś to działało inaczej. Żartuję, ale wiecie Państwo, to jest mniej więcej ten poziom w tej chwili dyskusji. No jest właśnie teraz, co się właśnie, jak gdyby, jaka jest teraz faktografia? Jest, tak, po pierwsze, urzędnik, który oczywiście jak zwykle anonimowy, zaznajomiony z rozmowami, powiedział, że Humus odpowiedział. Humus powiedział, że z zadowoleniem przyjął uchwałę. Zresztą wczoraj Państwu czytałem oficjalne oświadczenie Humusu. Natomiast teraz jeszcze wiadomo, że ta poprawka, znaczy ta odpowiedź, bo to, że przyjęli, ale również odpowiedzieli, że to co zostało przyjęte, zostało również, tutaj zawierało poprawki do propozycji, w tym harmonogram trwałego zawieszenia broni i całkowitego wycofania wojsk humanistycznych ze strefy Gazy. Tutaj jest tak, w odpowiedzi priorytetem, tutaj zresztą Humus w oświadczeniu powiedział, w odpowiedzi priorytetem są interesy naszego narodu palestyńskiego, konieczność całkowitego zaprzestania trwającej agresji na Gazę i wycofania się z całej strefy. To jest tak samo zresztą w imieniu własnym i w imieniu islamskiego dżihadu. To już jest mniej, ten islamski dżihad jest tak na przyczynkarsko, tak, oni tam już znaczenie mają niewielkie. No więc rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby wreszcie wydukał, że na pewno pomocna jest odpowiedź, z niecierpliwością czekaliśmy na odpowiedź, ale powiedział, no pytany oczywiście przez dziennikarzy, on nie będzie komentował do czasu, aż będzie miał szansę w pełni zapoznać się z odpowiedzią. No, ona wydaje mi się nie jest skomplikowana, ale to jest właśnie teraz, co się dzieje dalej. No i teraz Blinken intensywnie spotyka się na Bliskim Wschodzie, żeby z jednej strony przekonać Yahu Natana, który teraz się dowiedział, na jaką propozycję się wcześniej zgodził, żeby się na nią zgodził. Ale zdaje się, że to się nie udało. I druga sprawa jest taka, że oto spotkał się też z ministrem spraw zagranicznych Emiratów, prawda, czyli Zayedem Al Nahyanem oraz premierem autonomii Mohammedem Mustafą. Tutaj oczywiście podkreślił, że propozycja przyniesie korzyści zarówno obywatelom tamtego kraju, jak i Palestyńczykom. To im powiedział. To, co odpowiedzieli, to jak zwykle Departament Stanu nie podaje. Potem Państwu jeszcze powiem, może w odrębnym odcinku, kiedyś Państwu pokażę, jakie są narracje, bo to jest tak, że prasa arabska zwykle pisze, co tam ci odpowiadają, więc to jest pomijane, tak? Co więcej, teraz Blinken również właśnie omówił sprawę znaczenia pomocy humanitarnej dla Gazy, bo tam odbywa się w Jordanii konferencja na temat tych donatorów, jak gdyby dla strefy Gazy. I to jest znowu tak, Blinken tam pojechał i opowiedział, że potrzebna jest natychmiastowa pomoc coraz większa dla Gazy. Uczestnicy spotkania powiedzieli, no dobrze, ale jak zamierzacie przekonać tamten kraj, żeby przepuścił tę pomoc? No, potrzebna jest duża pomoc i Stany Zjednoczone robią wszystko. No, ale co, pytają się Arabowie? Wszystko. No i pojechał dalej, prawda? Oczywiście nie ma jak gdyby więcej ustaleń, no ale właśnie jest w czasie spotkania właśnie z Mustafą według oficjalnych komunikatów Blinken potwierdził wsparcie Stanów Zjednoczonych dla ustanowienia niepodległego państwa palestyńskiego z gwarancjami bezpieczeństwa dla państwa położonego w Palestynie. Potem spotkał się z królem Jordanii Abdullahem II, któremu podziękował za wsparcie porozumienia i pomoc w ułatwieniu dostarczenia pomocy do Gazy. To jest ta sama pomoc, która nie dociera, bo jest nieprzepuszczana w tej chwili przez państwo położone w Palestynie, a jeżeli jest przepuszczana, to tylko takimi drogami, gdzie radośni neonaziści, koledzy Ben-Gwira mogą ją albo podpalić, albo rozsypać, tak? Tutaj Blinken powiedział, szpitale w Gazie nie są w stanie działać ani udzielać pomocy.
wezwał kraje do zwiększenia wsparcia, przecież to wsparcie jest potężne, tam rzeczywiście po kilkadziesiąt milionów dolarów każdy z tych krajów ma zablokowane w tej chwili w tych ciężarówkach, które stoją i nie mogą się ruszyć. Powiedział też, że musimy zadbać o dostarczenie większej pomocy. Co więcej, powiedział, że nowa deklaracja pomocy w wysokości prawie $0,5 miliarda stanowi uzupełnienie ponad 1,8 miliarda dolarów, które Stany Zjednoczone przekazały Palestyńczykom od 2021 roku. Powiedział też, że Departament Stanu stwierdził, że dodatkowe fundusze dla Gazy zapewnią niezbędne wsparcie bezbronnym Palestyńczykom na zachodnim brzegu i w regionie, w tym żywność, bezpieczną wodę pitną, opiekę zdrowotną, ochronę, edukację, schronienie i wsparcie psychospołeczne. To jest wszystko cudownie, ale znowu pojawiły się informacje dwie w międzyczasie, kiedy Blinken rozpoczynał wizytę. Właściwie to było w dniu, zdaje mi się, kiedy on był najpierw w państwie położonym w Palestynie. Pierwsza informacja, że rzekomo są dowody, ale tak jak mówię, rzekomo, bo jak ktoś pokaże te dowody, to chętnie będziemy mówili o tym, że są, że państwo położone w Palestynie wykorzystało słynny pirs jednak, ten, który został zbudowany przez Amerykanów, do słynnego rajdu, w którym tam zabito ponad 200 osób i odbito też zakładników, żeby nie było wątpliwości. W tym oni wjechali tam przebrani i udając organizację pomocową. Jestem tylko ciekaw, czy tą światową kuchnię, prawda, czy oni w ich przebraniach tam właśnie zaatakowali tych ludzi w tym obozie, bo to jest jeszcze to, czego nie napisano, no ale napisano, że rzeczywiście byli poprzebierani. Więc to jest tak jak gdyby pierwsza rzecz, która na pewno nie wpłynie pozytywnie na obraz samego, w ogóle na sam system tej pomocy. No ale druga sprawa jest właśnie taka, że całkowicie jest zablokowana w tej chwili ta pomoc, że tam praktycznie nic w tej chwili po tym, kiedy państwo położone w Palestynie zajęło całą granicę, to nic już nie wpływa żadną granicą w tej chwili do Gazy. Co jeszcze warto powiedzieć i co jeszcze piszą Amerykanie o tym? Otóż Hummus podkreślił swoją gotowość do współpracy z mediatorami, no i właśnie, że grupa z zadowoleniem przyjęła uchwałę Rady Bezpieczeństwa. Jest również oświadczenie takiego jednego z liderów Hummusu, Osamy Hamdana, który potwierdził poparcie dla rezolucji bezpieczeństwa. On akurat w Al-Arabii mówił o tym. Rezolucja pomimo swoich niedociągnięć potwierdza trwałe zaprzestanie walk i wycofanie się okupantów ze strefy Gazy. No, państwo położone w Palestynie nie potwierdza, że popiera właśnie ten postulat. Ja bym się zresztą zdziwił, bo to byłoby naprawdę zmiana o 180 stopni. Co więcej, Blinken został zapytany, czy premier Yahu Natan będzie trzymał się porozumienia, jeśli Hummus się zgodzi. Blinken powiedział, że jest przekonany, uwaga, że przywódca tamtego kraju tak zrobi. Podkreślił także, że Hummus jest odpowiedzialny za kontynuowanie wojny, jeśli się nie zgodzi na najnowszą propozycję. Powiedział tak, wszyscy powiedzieli tak z wyjątkiem Hummusu. No, ale Hummus powiedział tak, rozumiecie Państwo, to jest piękne. Jeśli Hummus nie powie tak, to będzie to jego wyraźna wina. No ale Hummus mówi tak, tak, tak. Nie mówią tak, przecież wiadomo, że jak mówią tak, to mają na myśli nie. No więc to i poza tym poniedziałek Blinken ostrzegł jeszcze, że Hummus jest jedyną przeszkodą w zawarciu porozumienia. Natomiast dziennikarze amerykańscy, którzy jednak mają więcej niż dwie szare komórki, tulące się do siebie z samotności, wiedzą o tym, piszą o tym, że to jest generalnie, nie jest pewne, czy obie strony w ogóle są zainteresowane tym porozumieniem i że druga strona, czyli państwo położone w Palestynie, też nie powiedziało tak nigdzie publicznie. Co jeszcze ciekawego zrobił Blinken w czasie, bo on oczywiście jest dalej, więc to nie jest tak, że się skończyła ta wizyta, ta wizyta jest bardzo ciekawa, jeśli chodzi o różne fajne spotkania. Otóż Blinken spotkał się z Gantzem, który wyszedł z rządu wojennego, krytykując Yahu Natana na pustych obietnicach, całkowitego zwycięstwa, zamiast właśnie zawrzeć tę ugodę i umowę. Natomiast, proszę Państwa, też żebyście Państwo wiedzieli, ta sytuacja w państwie położonym w Palestynie zmieniła się na niekorzyść Gantza. O ile przed wejściem do tego gabinetu wojennego, gdzie Gantz nic nie mógł tak naprawdę załatwić, nic nie mógł jak gdyby zdecydować, a brał odpowiedzialność również jako swoja partia i żyrował wszystkie decyzje Yahu Natana, które on sobie podejmował jak chciał, to wszystko spowodowało,
Oraz ostatnio, prawda, te wszystkie sprawy ze skazaniem, ściganiem Jehonatana i tak dalej, to wszystko spowodowało, że w tej chwili w ostatnim sondażu koalicja Jehonatana ma znowu 51 albo 52 mandaty. A był taki czas, gdzie miała około 30. Że sama partia Gantza straciła chyba z 7 i w tej chwili ta mijanka jest już prawie, tam jest chyba 2 punkty procentowe różnicy pomiędzy partią Gantza, która jest na pierwszym miejscu, i Likudem Jehonatana. Także, proszę Państwa, to jest tak, że Gantz w ostatniej chwili wyszedł. Oczywiście, moim zdaniem, to zresztą tak jak pisze prasa i bardzo wielu analityków w tamtym kraju, piszą, że za późno, prawda, że to już jest musztarda po obiedzie, że to w najgorszym możliwym momencie, bo jeszcze wtedy, kiedy akurat radośnie w zakładnicy byli uwalniani, to tak jakby pokazuje, proszę bardzo, w związku z tym, że radośnie uwolniliśmy 4 zakładników, to ja wychodzę z rządu. Jest to politycznie ruch trochę niespecjalnie przemyślany, no i będzie za chwileczkę... A, właśnie, z kim się jeszcze, przepraszam, spotkał Blinken. Blinken również spotkał się z Jarem Lapidem, który również podkreślił potrzebę osiągnięcia porozumienia, a powiedział, nikt z nas nie będzie spał, ani nie będzie milczał, nie spoczniemy, dopóki nie zostanie osiągnięte porozumienie. Zobaczymy. Mogę Państwu jeszcze powiedzieć tylko jako ciekawostkę i jako krótką dygresję, że tam jest również, no bo to nie zasługuje jak gdyby na osobne omówienie, jako osobny wielki temat, ale żeście Państwo wiedzieli, że tam jeszcze rozpoczęła się jakaś gigantyczna wśród tych różnych likudników nagonka na tych uwolnionych zakładników. Oni właśnie dlatego ich nie chcą uwalniać, ponieważ to psuje im całą polityczną narrację. Po pierwsze, są całe wielkie artykuły, które mówią o tym, jaki to oni nie mają wielki syndrom sztokholmski, bo oni nie chcą przyznać, że byli bici, głodzeni i torturowani, bo co im tam dziennikarz czy śledczy mówi, no ale powiedz, że cię torturowali, a nie, mnie nie torturowali. No, widać typowy syndrom sztokholmski. Co więcej, zaczęli opowiadać, że tam jeden z nich miał urodziny, to mu hamasowcy tort upiekli, czy tam upiekli, kupili, chyba upiekli. Potem jakaś tam właśnie jedna ta zakładniczka, Coca-Colą ją poili, no to ona już jest zdrajcą narodu w ogóle, a jeszcze na dodatek chodzili jeszcze z nią na zakupy w tej gazie, więc to w ogóle są po prostu, oni już są wszyscy okrzyknięci podstawowymi zdrajcami narodu, bo nie wpisują się w narrację, której wymaga od nich propaganda wojenna państwa położonego w Palestynie. A zaraz będą, musieli emigrować. Więc jak macie Państwo również odpowiedź na to, dlaczego Jehonatan robi wszystko, żeby tego dealu nie było. Bo to mu zburzy i zepsuje całą tą narrację również międzynarodową, wojenną, ale też skończy się również pretekst do tego, żeby był premierem, to już wszyscy wiedzą, to już nie jest żadna tajemnica, to już każdy, prawda, wie, nawet oni tam wiedzą w tamtym kraju. Ba nawet być może Blinken to zrozumiał, chociaż Niemcy nawet by to zrozumieli, a już co dopiero cały świat. No dobrze, proszę Państwa, więc mamy państwo położone w Palestynie i mamy gry Blinkena. Te gry Blinkena, no właśnie, żeby to się nie... Znaczy, moja teza jest taka, jeżeli humus się zgodzi, a państwo położone w Palestynie się nie zgodzi, co zdaje się być prawie pewne, to w takiej sytuacji Blinken powie, że to się humus nie zgodził. I będzie złapali za rękę, mów nie moja ręka, prawda? Bo to jest już do tego stopnia ta narracja, znaczy do tego stopnia się ten rząd zapętlił, że no jeżeli się okaże, że się państwo położone w Palestynie nie zgodziło, no to cała opinia publiczna zapyta się, no to jak to? To przedstawiciel Stanów Zjednoczonych w ONZ-cie kłamał w żywe oczy całemu światu, mówiąc wyraźnie, że się państwo położone w Palestynie zgodziło, to jest niemożliwe, więc muszą to zwalić na humus. No dobrze, no tak czy inaczej jest to oczywiście wielka szansa, że się to za chwileczkę zakończy, za chwilę z zawieszeniem broni, a potem trwałym zawieszeniem broni, a być może państwem palestyńskim, do czego na pewno Likud nigdy w życiu i państwo położone w Palestynie nie dopuści. No ale taka jest perspektywa, ale moim zdaniem to cała ta inicjatywa pójdzie do kosza i będzie po prostu wbrew faktom sprzedawane właśnie, że to się humus nie zgodził. Abstrahując od tego, że humus, chociaż nie, humusowi teraz powinno zależeć, bo humus, jeżeli by się teraz zostało zawarte zawieszenie broni mniej więcej na tych warunkach, które Rada Bezpieczeństwa przedstawiła, to humus odtrąbi wielką wiktorię, zwycięstwo i rzeczywiście tam jego notowania zaczną przekraczać 150% już, tak, bo niektórzy będą chcieli 2 razy zagłosować na nich wśród Palestyńczyków, więc dla nich to jest akurat ogłoszenie wielkiego zwycięstwa, dla państwa położonego w Palestynie to jest akurat przegrana wojna, więc nic dziwnego, że
Czy wiadomo, kto jest tutaj zainteresowany w tej chwili, żeby to się na tych warunkach skończyło, a kto nie. No dobrze, proszę Państwa, mamy punkt kolejny, a już nie będę opowiadał na razie o Libanie, bo jak Państwo wiecie, to w tej chwili dojrzewa do tego konfliktu pełnoskalowego, ale jeszcze go nie ma. Na razie państwo położone w Palestynie zabiło w bardzo wysokiej rangi lidera, bo szefa jednostki Nasr w Partii Boga i czy tam ruchu oporu jeszcze, to jeszcze ładniej nazwijmy, i zobaczymy, jaka będzie reakcja drugiej strony. Czy dadzą się sprowokować do wojny pełnoskalowej, czy nie. No proszę Państwa, mamy punkt trzeci. Punkt trzeci jest ważny, bo on nawiązuje do tego, o czym mówiłem wczoraj. Mówiłem wczoraj Państwu o tym, że Huti zabrali się za łapanie szpiegów, ale jak się okazuje, łapanie szpiegów polega również na złapaniu i osadzeniu w aresztach dziesiątek Jemeńczyków, którzy byli zaangażowani w pracę organizacji międzynarodowych i humanitarnych. Otóż sekretarz generalny ONZ wezwał wspieranych przez Iran Huti do uwolnienia dziesiątek Jemeńczyków, którzy zostali właśnie aresztowani w ramach fali rozbijania tak zwanej właśnie siatki, jak to nazwali, amerykańsko-syjonistycznej. To jest, Huti zatrzymali w sumie 50 Jemeńczyków, którzy pracują dla agencji ONZ-u i innych organizacji zagranicznych. Tak na marginesie chciałem Państwu powiedzieć, że to cudownie współgra, bo mniej więcej w tym samym czasie państwo położone w Palestynie, rząd ma projekt, żeby wyrzucić wszystkie agendy ONZ-u z państwa położonego w Palestynie i terytoriów okupowanych, także tutaj macie Państwo koordynację z Huti. Ale również aresztowano były personel ambasady USA w Sanie i w innych kontrolowanych, czyli pracowników konsulatu również w prowincjach. Guterres powiedział, to alarmująca sytuacja, która budzi poważne obawy co do zaangażowania Huti na rzecz wynegocjowania rozwiązania konfliktu. ONZ potępia wszelkie arbitralne zatrzymania ludności cywilnej. Żądam natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia całego przetrzymywanego personelu ONZ. No, Huti ogłosili, że aresztowali amerykańsko-tamtokrajową siatkę szpiegowską złożoną z obywateli Jemenu, która wykorzystywała organizacje międzynarodowe jako przykrywkę dla swoich działań. Guterres powiedział, że oprócz 4 pracowników ONZ-u przytrzymywanych od 2021 roku, podczas ostatniej kampanii Huti zatrzymali 13 pracowników z różnych agencji, z tym z Biura Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Człowieka, Biura Wysłannika ONZ do Jemenu, Programu Rozwoju, UNICEF-u, Światowego Programu Żywnościowego, UNESCO i 11 pracowników innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Oskarżył też Huti o przetrzymywaniu prowadzonych w odosobnieniu, uniemożliwienie im kontaktowania się z rodzinami lub organizacjami. Wysłannik ONZ do Jemenu Hans Grundberg spotkał się w Maskacie z negocjatorem Huti Mohammedem Abdullahem Salamem i innymi wyższymi urzędnikami z Omanu. Powiedział, pracujemy pilnie, aby zapewnić natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie naszego przetrzymywanego personelu wszelkimi dostępnymi kanałami. Powiedział też, że ostatnie ataki na grupy społeczeństwa obywatelskiego podważyły podejmowane za pośrednictwem ONZ próby osiągnięcia pokoju w Jemenie. No, generalnie wskazuje się, że Huti zwiększyli liczbę aresztowań właścicieli prywatnych firm, organizacji międzynarodowych, dysydentów i pracowników zachodnich ambasad, czy jemeńskich, tych, którzy nie mają immunitetu. Minister informacji Jemenu powiedział, że podczas ostatniej serii nalotów na prywatne przedsiębiorstwa zatrzymano menedżerów i pracowników 2 dużych przedsiębiorstw farmaceutycznych w Jemenie. Właśnie to minister informacji Muammar al-Riani powiedział, że Huti zaatakowali zajęli oba przedsiębiorstwa. Tak, to jest zatrzymano kierownictwo Modern Pharma Company i Global Pharma Company w Sanie, a także menadżerów i personel oddziału obu przedsiębiorstw w innych regionach Jemenu. Generalnie według jemeńskiego serwisu Al-Masdar tutaj Huti, który się nazywa Saleh Dubaisz, który nadzoruje przejmowanie majątku przeciwników milicji, właśnie kierował rajdem na obie firmy i zatrzymał ich pracowników. No, w poniedziałek Huti, trzeba też powiedzieć, opublikowali taśmę wideo przedstawiającą 10 Jemeńczyków z siatki szpiegowskiej, w ramach której przyznali się, że do współpracy z agentami amerykańskimi oraz z Mossadem oraz do przekazywania im wrażliwych informacji wojskowych, a także do osłabiania sektora zdrowia, rolnictwa i edukacji w kraju oraz werbowania innych szpiegów z Jemenu. Tutaj
Saudyjczycy, bo to od nich pochodzi najwięcej informacji z tego, co się tam właśnie dzieje, mówią właśnie, że tutaj, że barbarzyńska grupa przynosi ludzi z kontrolowanych przez siebie obszarów do czasów prehistorycznych. Generalnie wskazuje się, że to szpiegostwo, te zarzuty szpiegostwa na rzecz USA mogą być też prawdziwe. Proszę pamiętać, że jednak Stany Zjednoczone interesowały się Jemenem od zawsze i miały tam bardzo rozbudowaną siatkę współpracowników, więc nic dziwnego, że Huti mogli na taką siatkę wreszcie trafić. Natomiast oczywiście, że to jest wykorzystywane do powiedzmy budowy wsparcia, czy też poparcia społecznego, wrogości wobec Zachodu, no i oczywiście też to jest zwalenia części niepowodzeń, krótko mówiąc, w polityce gospodarczej, czy nawet chociażby tego, że Amerykanie wiedzieli dokładnie, co bombardować w Jemenie, prawda? Zawsze można powiedzieć, proszę bardzo, no, wiedzieli, co bombardować, ostatnio uderzyli, bo szpiedzy, tak? Natomiast oczywiście jest jeszcze inny aspekt tego i to też warto o nim pamiętać. Otóż Huti będą wykorzystywali tych oskarżonych szpiegów lub nie szpiegów, ale pracowników organizacji międzynarodowych po prostu jako kartę przetargową, do negocjacyjną w celu na przykład zapewnienia jakichś ustępstw albo zniesienia sankcji, albo odblokowania jakichś środków, coś takiego, tak? To jest tak, że po prostu będzie to rodzaj zakładników, tyle tylko, że takich, którzy będą tam sobie siedzieli dopóki się coś nie wydarzy. Zresztą pamiętamy słynną wymianę między Iranem i Stanami Zjednoczonymi szpiegów, gdzie za zwolnienie tych paru szpiegów Biden podarował Iranowi 10 miliardów. No, co prawda podarował ich własne pieniądze, ale odblokował. Więc być może właśnie Huti mają nadzieję na bardzo podobny deal. Dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat jest równie ciekawy, a właściwie jeszcze ciekawszy. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiłem o tym, że w Niemczech różne grupy obrony praw człowieka oskarżają państwo niemieckie o to, że bierze udział w zbrodniach tamtego kraju położonego w Palestynie, przez wysyłkę broni. No i cała grupa tych organizacji złożyła pilny wniosek do sądu o wydanie takiego postanowienia blokującego zezwolenia na eksport niemieckiej broni do państwa położonego w Palestynie pod zarzutem, że może być użyta z naruszeniem, prawda, prawa humanitarnego, czyli do zbrodni wojennych różnych. Te organizacje, które złożyły ten pozew, argumentowały, że istnieją powody, żeby sądzić, że takie naruszenia miały miejsce, a w związku z tym działanie, powiedzmy, rządu jest przestępstwem, prawda, w świetle prawa niemieckiego, no bo to jest podobnie jak w Polsce, prawda, no nie może państwo brać udziału w działaniach, które są związane w jakikolwiek sposób z łamaniem właśnie prawa humanitarnego, ludobójstwem i tak dalej, więc tak mniej więcej była argumentacja. Natomiast to, że oczywiście sąd to ich pogonił, ale najciekawsze jest dlaczego. I to jest właśnie to clue tej historii. Otóż sąd administracyjny w Berlinie stwierdził, że te organizacje, powodowie, nie wykazali, nie to, że odmówił im racji, tylko, że nie wykazali, że są takie w tej chwili wnioski ze strony państwa położonego w Palestynie i że takie pozwolenia na eksport są w tej chwili aktywne. Czyli powiedział, że tak, owszem, ale bo zdaniem MSZ niemieckiego, że Niemcy wstrzymały się z wydawaniem w tym roku i że prawdopodobnie, że nie ma jak gdyby prawdopodobieństwa, że Niemcy w ogóle zezwolą w przyszłości. Czyli nie to, że kwestionują meritum, tylko kwestionują to, że żeby wydać zakaz, no to trzeba wskazać w zakaz czego, a tego czegoś nie ma, albo powodowie nie byli w stanie tego uzasadnić. Co więcej, jeszcze Trybunał zauważył też, że rząd niemiecki miał prawo odmówić wydania zezwoleń, nałożyć dodatkowe warunki lub zapewnić zobowiązanie kraju odbiorcy do ograniczenia użycia broni. I to jest jak gdyby coś, co znajduje się czyli Niemcy, krótko mówiąc, mogą powiedzieć tak, owszem, wysyłamy wam broń, ale możecie ją używać tylko i wyłącznie w konflikcie waszym z Nauru albo w waszych operacjach w Ameryce Południowej do państwa położonego w Palestynie, tak? No może tak zrobić. Oczywiście, a w związku z tym nie ma potrzeby jak gdyby ingerencji sądu.
Natomiast to, co jest ciekawe właśnie, to jest znowu argumentacja, kontrargumentacja drugiej strony, bo druga strona powiedziała tak, owszem, ale wszystkie te zezwolenia, kiedy się pojawiają, prawda, czy te zezwolenia na eksport, są tajne. A w związku z tym rząd odmówił informacji, czy takowe znajdują się w tej chwili w toku. W związku z tym, w jaki sposób można od powoda żądać, żeby przedstawił dokumenty, których wydania odmawia rząd, bo są tajne. Tym bardziej, że powód nie ma dostępu do tego, co jest tajne. I tutaj jest tak, że strony pozostały przy swoim. Co więcej, te właśnie organizacje praw człowieka twierdzą, że ukrywanie przez rząd informacji o broni, zbrodniach wojennych naraża życie naszych klientów. No, chodzi oczywiście również o rodziny, które mieszkają w Gazie. Wiadomo, że w ubiegłym roku Niemcy zatwierdziły eksport za około 350 milionów dolarów, czyli 10 razy więcej niż w 2022 roku. No ale ta sama w ogóle sytuacja jest ciekawa, bo właśnie pokazuje też, no po pierwsze trochę proces Kafki, tak? Znaczy pokażcie nam dowód, pokażcie nam zezwolenie, którego nie macie prawa mieć, bo ono jest tajne i nikt go wam nie wyda, a wtedy my uznamy, że macie rację. No, tak mniej więcej to wygląda. No, ciekawostka, tak? Tak sobie w Niemczech akurat sobie zajmują się organizacje praw człowieka próbami blokowania czegoś, czego zresztą rzekomo nie ma, więc zamiast powiedzieć, proszę bardzo, dzięki naszej akcji spadło tam 10 razy w stosunku do tego, co było, albo prawie że do zera, to jeszcze narzekają. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz jeszcze jeden przynajmniej temat. Tutaj o wizycie, mamy właśnie dwa tematy. Ja je dzisiaj omówię trudno, bo za bardzo się rozgadałem w sprawach bajdenowskich. Otóż Chińczycy złapali szpiega i to jeszcze na dodatek szpiega, który próbował być sprytny, bo próbował być agentem podwójnym. A właściwie próbował robić coś podobnego. Otóż no Chińczycy ostatnio często w ogóle piszą, tak jak do tej pory mało było takich informacji, teraz co tydzień pojawiają się informacje o kolejnych szpiegach ujętych właśnie przez dzielne MSS. Otóż chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego ujawniło sprawę szpiegowską, w której student dołączył do zagranicznej agencji wywiadowczej. Oni na nieszczęście nigdy nie mówią do której, może nie wiedzą, to jest inna sprawa. Ale uwaga, następnie udawał, że się jak gdyby poddał w ręce władz, a potem został wykryty, że się jednak tak naprawdę nie poddał. Co więcej, otrzymał łagodną karę za pełne przyznanie się do winy i dostarczenie cennych tropów dla kontrwywiadu, czyli tutaj mamy tą marchewkę, dlatego to jest zresztą publikowane. Otóż to jest tak, że w czerwcu 2023 roku Agencje Bezpieczeństwa Narodowego otrzymały podejrzany telefon od studenta, który twierdził, że stał się celem zagranicznej agencji wywiadowczej. Student oświadczył, że odmówił przekazania tej agencji tajnych dokumentów, ale następnie skontaktował się z nią, żeby właśnie ich oszukać i pomóc organom bezpieczeństwa narodowego w aresztowaniu szpiegów. No, pomimo wątpliwości co do powodów, dla których student stał się celem i w jaki sposób nawiązał ten kontakt w ogóle z tymi agencjami zagranicznymi, funkcjonariusze MSS-u nadal spotkali się z nim, prawda, chociaż mieli wątpliwości w ogóle o co tutaj chodzi i generalnie dopytywali się, prawda, szczegółowo o sytuacji. Generalnie w trakcie rozmowy ów student zaprzeczał, mówiąc o kontaktach zagranicznych szpiegów i o tym właśnie oszukiwaniu, generalnie w celu uzyskania środków finansowych. Pytany właśnie o przebieg samego procesu rekrutacyjnego, unikał pytań, próbował dowiedzieć się, i to jest właśnie było clue całej tej zabawy, to już tak tam już od razu spoiler zrobię, tak? Czy Agencje Bezpieczeństwa Narodowego nie posiadają innych szczegółów związanych z tą sprawą? Czyli krótko mówiąc ujawnił, że ma świadomość winy i teraz po prostu próbował wysądować, znaczy zrozumiał, że go chyba namierzono, chociaż go chyba nie namierzono, a w związku z tym próbował się po prostu dowiedzieć, co wiedzą. Generalnie po dochodzeniu Agencje Bezpieczeństwa Narodowego ustaliły, że informator był studentem koledżu, który rozrzutnie wydawał własne pieniądze, co doprowadziło go do długów. Żeby zarobić i pokryć straty, zdecydował się aktywnie współpracować z zagranicznymi agencjami wywiadowczymi, tworząc sobie sklepik po prostu sprzedaży tajemnic państwowych. Co więcej, do kontaktu z personelem zagranicznego wywiadu wykorzystywał zagraniczną platformę mediów społecznościowych. Pod już dyktando tej agencji robił wielokrotnie zdjęcia terenów wojskowych, gromadził informacje niejawne
i w zamian otrzymywał zapłatę. No ale ponieważ wiedział, że jego działania, prawda, są działalnością szpiegowską, w związku z tym następnie udawał właśnie, żeby się przyznać, żeby oszukać Agencję Bezpieczeństwa i zebrać informacje na temat dowodów, które miały przeciwko niemu, a być może też uzyskać częściowo immunitet, prawda, od tego, co robił. No więc oczywiście już zgodnie z komunikatami, ja mówię, to jest przecież, trzeba pamiętać, że to jest z oficjalnej prasy chińskiej informacja. Otóż organy bezpieczeństwa państwa poinstruowały go o błędach jego postępowania. Jak już ręce im omdlały, to on zdał sobie sprawę ze swojego błędu, wyraził głęboki żal, jak już trochę przestał być spuchnięty, wyznając personelowi zagranicznego wywiadu szczegóły swoich działań. W rezultacie organom bezpieczeństwa udało się odkryć poważną sprawę szpiegowską, jak się okazało. Ministerstwo podało, że został ukarany łagodną karą za właśnie przyznanie się do winy i dostarczenie cennych tropów. No i tutaj właśnie przypomina MSS w takim artykule, czy te artykuły są sponsorowane przez MSS, to wiadomo, że chińska ustawa o kontrwywiadzie stanowi, że osoby angażujące się w działalność szpiegowską, zgłaszające się lub oddające zasłużone zasługi dla państwa mogą otrzymać łagodną lub zmniejszoną karę. Osoby, które osiągnęły znaczne osiągnięcia, mogą zostać nawet nagrodzone, tak? Czyli szpiedzy, prawda, pamiętajcie, że możecie uzyskać immunitet, a nawet dostać jakąś niewielką nagrodę, jak już wam się wszystko zrośnie i będziecie w stanie pokwitowanie podpisać, a i wyseplenić, prawda, dziękuję, jak już przestaniecie otrzymywać informacje, jak co żeście złego zrobili. No dobrze, proszę Państwa, i mamy jeszcze te informacje ostatni temat, bardzo krótki, ale dobrze, żebyście Państwo wiedzieli, że takie rzeczy też się dzieją na świecie, choć bardzo rzadko. Otóż niejaki Emmanuel Ngundu Wimie, który ma obywatelstwo belgijskie, ale jest z pochodzenia Rwandyjczykiem, ma lat 65, został uznany za winnego zbrodni wojennych i ludobójstwa i został skazany w Belgii na 25 lat więzienia. W poniedziałek wieczorem w Brukseli sąd skazał właśnie Emmanuela Nkundu Wimie na 25 lat więzienia. To jest za zbrodnie wojenne i zbrodnie ludobójstwa popełnione w Kigali w Rwandzie w 1994 roku. Uwzględniono dwie okoliczności łagodzące, wiek i brak przeszłości kryminalnej. Uznali, że ów Nkundu Wimie przyczynił się do uczynienia Kigali miejscem rozpaczy i barbarzyństwa dla Tutsi w okresie od maja do lipca 1994 roku. Przyczynił się również do wydarzeń, które miały miejsce w Amgar, razem z niejakim Georgesem Rutagandą i Robertem Kayugi. Sędziowie przysięgli zawodowi określili sprawcę jako osobę oportunistyczną, amoralną i cyniczną, dochodząc do wniosku, że swoimi zbrodniami zranił całą ludzkość, niszcząc w nieznośny sposób jedną z wartości najważniejszej w życiu człowieka. Uznali również, że istnieje ryzyko, że ów Nkundu Wimie w dalszym ciągu będzie propagował ideologię ludobójczą. Więc został uznany zbrodnie wojenne i ludobójstwa, o które był oskarżany, mianowicie nieznanej liczby morderstw, gwałtów popełnionych podczas ludobójstwa Tutsi w Rwandzie w 1994 roku. I właśnie jest również skazany, że jest bliskim związku z Georgesem Rutagandą, ówczesnym wiceprzewodniczącym Komitetu Narodowego Interahamwe, a także Robertem Kayugą, przewodniczącym tej komisji. Także takie pozytywne też informacje czasami się zdarzają, chociaż proszę zobaczyć, 94 rok, tak jest 2024. Trwało 30 lat, zanim zbrodniarz, no wtedy 35-letni, stanął przed sądem i dostał 25 lat i już pewnie do końca życia będzie oglądał w Belgii Świat w kratkę. Więc tutaj to przynajmniej, więc mamy nadzieję, że no właśnie, a propos Hagi, jakoś ostatnio dawno nie słychać, co tam u prokuratora, więc miejmy nadzieję, że tak będzie to dotyczyło wszystkich zbrodniarzy wojennych na świecie. Mogą nawet sąsiednie cele dostać, żeby tam sobie stukać do siebie tymi łyżkami o menażki. Dobrze, proszę Państwa, więc to by było jak na dzisiaj na tyle i tak już przeciągnąłem jeden temat, zrzuciłem znowu na jutro.
Dziękuję Państwu wszystkim za słowa poparcia. Zapraszam do zadawania pytań. Fatwy, prawda? Państwo już nic nie pytacie o fatwach, a to są bardzo ciekawe rzeczy. Ostatnio było tylko o świńskiej krwi i wszystko, co przyczyniło się, jak widziałem, do jakiegoś tam jednak uświadomienia wielu fantastom, że to tak niestety nie zadziała. Zresztą, żeby nie było wątpliwości, no to jakby to działało, to może jeszcze na humanistyczną armię tak samo oni mają taki sam wrogi stosunek do schabowego jak strona druga. Może tak samo obrzucać, prawda, obrzucać golonką. To na pewno się wycofają. Więc natomiast chciałem jeszcze Państwu właśnie bardzo podziękować za wsparcie na Patronajcie, poprosić o jeszcze. Proszę pamiętać, że dzięki Państwu wsparciu na Patronajcie ten kanał ma szansę się rozwijać i być kanałem niezależnym. Jeszcze raz dziękuję Państwu. No i właśnie wiadomo, hejterom wiadomo co w co, bo tam ich wypełzło paru. Przypomnijmy też Romani te domum, no i Alkilaptan Bachu Alkafilatta Sir, prawda, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 有外部势力干涉台湾事务的 в Европе свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.